Wymiana gaźnika i kotlety mielone. Później powiem, o co chodzi z tymi kotletami. Muszę wymienić gaźnik z oryginalnego, który był w samochodzie na samym początku, ponieważ silnik jest trochę większy, głowica jest inna. Nie jest to 200 CI, tylko 250 CI. Zaraz pokażę Wam różnicę między gaźnikami i co tutaj mamy w zanadrzu do wymiany. Najpierw sprawdzimy, czy wszystko będzie pasować. Więc jeżeli kogoś interesuje wymiana gaźnika w klasycznym samochodzie, jednogardzielowy, prosty gaźnik, to zapraszam do oglądania. Dobra, najpierw zaczniemy od zaprezentowania, jakie cuda tutaj mamy. Zacznę od tego. Jest to Made in China gaźnik kupiony na jakiejś amerykańskiej stronie za 60 dolców. Powinien pasować do tego silnika. Dostałem taki od kumpla do przetestowania z automatycznym ssaniem. Niestety ciekł jak jasna cholera. Więc zamówiłem jeszcze taki, żeby mieć na półce, na wszelki wypadek, gdyby wszystkie inne rozwiązania zawiodły. Gaźnik wygląda dobrze. Nie mam pojęcia, czy ten cieknie, czy nie. Zakładam, że na początku nie powinno z nim być żadnych problemów. Wszystkie uszczelki są nowe. Do niego, i zresztą do wszystkich 250 CI, jest specjalna inna podstawka do gaźnika z szerszym rozstawem śrub, dopasowana do głowicy. O tą podstawkę jest niełatwo. Sam myślałem, żeby już ją zaprojektować w CAD-zie i dać do frezarni. Na szczęście udało się ją zdobyć. Jak widzicie, ta pasuje do tego gaźnika idealnie, ale to tylko takie zademonstrowanie, że tutaj wszystko jest ładnie. Jaka jest różnica między tym gaźnikiem a aktualnym do 200 CI? Gaźnik stoi w tą stronę w samochodzie, tak jak widzicie. Problem polega na tym, że ma po drugiej stronie nagrzewanie ssania i ma troszeczkę inny rozkład, włożenie i rozkład, jeśli chodzi o linkę gazu. Trzeba by było przerabiać linkę gazu, żeby dopychała do końca, co nie jest fajnym zadaniem, dlatego że trzeba by było znaleźć odpowiedni gwint calowy, dobrze go wygiąć i ustawić idealnie kąt. Dlatego też na razie nie będę instalował tego gaźnika, może go później przetestuję, jak będę miał więcej czasu. No i teraz gaźnik docelowy. Aktualnie mamy gaźnik Autolite 1100, to jest 1101 bodajże. Jest troszeczkę inny, też ma inny rozstaw na śrubach i również nasza podkładka idealnie pasuje do gaźnika, jak i do głowicy od dołu. Więc tutaj się wszystko zgadza. Najlepsze w tym gaźniku jest to, że praktycznie rozstaw wszystkich połączeń jest praktycznie taki sam jak w 1100. Mamy paliwo, tutaj będziemy mieli przyspieszenie zapłonu, no i tutaj muszę jeszcze sprawdzić, ale podejrzewam, że rozstaw linki gazu też powinien być taki sam. I zacznijmy ściągać stary gaźnik. W zestawie do tego wszystkiego jeszcze mam zestaw nowych uszczelek. Jedna jest grubsza i ona się powinna dawać między gaśnik a podstawę gaźnika. Tutaj, gdzie druga uszczelka idzie pod podstawę gaźnika. Tu oczywiście jest port na odpowietrzanie komory zaworowej. Więc tak to powinno wyglądać. I na samą górę oczywiście idzie nasz gaźnik. Mamy trochę gwintu, jeszcze tam zostało, powinno być dobrze. Tutaj zresztą nie trzeba bardzo mocno dokręcać. Ja osobiście bardziej dokręcam podstawę, a tutaj tylko tak, żeby nie ciekło po prostu. Nie wiem, jaka jest historia tego gaźnika, ale widzę, że uszczelki też są nowe, więc nie powinno być teoretycznie problemu z tym gaźnikiem. Zresztą jest bardzo ładnie odświeżony. Więc uszczelki są nowe, wszystko wydaje się działać. Jest wstępnie ustawiony, więc
Mamy potencjalnie wszystko, czego nam potrzeba. Oczywiście śrubki z odpowiednim gwintem też mamy. Będziemy potrzebowali paru narzędzi, ale zaczniemy od odkręcenia filtra powietrza, który też chciałbym zresztą sprawdzić na tym nowym gaźniku, czy gwint jest odpowiedni. To jest dosyć istotne. Tak, gwint się wydaje odpowiedni. Jeszcze zaraz sprawdzimy, czy nasz filtr powietrza wejdzie bezproblemowo na gaźnik. Więc sprawdzamy. Wydaje się być trochę za nisko, ale to nie będzie jakimś dużym problemem na początku, tak mi się wydaje. Najwyżej zrobię jakąś podkładkę, która mi trochę filtr podniesie i będzie idealnie. Dobra, stary gaźnik, jak widzicie, ma podłączenie paliwa, podciśnienie, tak jak wspomniałem, do przyspieszenia, do przyspieszacza oraz nagrzewanie ssania. Jest jeszcze podłączona z tej strony, nie widać, linka do gazu, do pedału gazu. Zaczniemy od linki od pedału gazu. On się łatwo zsuwa. Już jest odłączona. I musimy odkręcić paliwo. Ja paliwo lubię odkręcać z jakąś podłożoną szmatką, ponieważ zawsze coś wycieknie. Podłożyć tutaj. No i musimy przyłożyć też króćce. Ten króciec i ten króciec. Inaczej nie wkręcimy tych rurek do nowego gaźnika. Podejrzewam, że rozmiary są takie same. No ale przekonamy się w trakcie. Więc najpierw odkręcamy paliwo. Muszę wymienić dzisiaj ten gaźnik, ponieważ muszę podjechać na zakupy po materiały na te kotlety mielone. Jak ich dzisiaj nie zrobię, to równie dobrze mogę sobie przynieść poduszkę do garażu. Wiecie jak to jest, ten kto ma władzę w garażu, ma też władzę w domowej kuchni, przynajmniej u nas w domu tak jest. A kotlety już są obiecane, więc moje dziewczyny mi tego nie wybaczą. Mam nadzieję, że w godzinkę się wyrobię z zmianą gaźnika i szybko podjadę na zakupy. Więc mamy zdjęte paliwo, wykapało troszeczkę. Teraz musimy odkręcić podciśnienie. Za duży klucz, idealny klucz. Dobra, podciśnienie odłączone. No i nagrzewanie ssania. On też jest troszeczkę prowizorycznie zrobiony, dlatego że w oryginalnym kolektorze był port, pod który się podłączało podgrzewanie. W nowym kolektorze wydechowym nie mam takiego portu, więc rurka jest ocieplona i przyczepiona tkaniną taką, wężem kominkowym do rury, by nagrzewało powietrze. To zdaje egzamin. Proste rozwiązanie. Chodzi tylko o to, żeby rozgrzać sprężynę ssania i żeby ona otworzyła gardziel do odpowiedniego poziomu. Dobra, mamy odkręcone praktycznie wszystkie połączenia gaźnika. Teraz musimy odkręcić sam gaźnik. Więc najpierw śruba po jednej stronie. Tutaj w tym gaźniku też są uszczelki przeze mnie wycinane, które nie ciękną, dzięki Bogu. Jedna śrubka trzymająca gaźnik odłączona. Teraz druga śrubka, do której trzeba się dostać. W świeżo odrestaurowanych autach fajne jest to, że wszystko się super wykręca. Gdy ten samochód został rozebrany do ostatniej śrubki przed renowacją, to 90% w ogóle nie chciało się odkręcać. To jest chyba największa zmora. Dobra, mamy gaźnik wyjęty. Trochę osuszę z paliwa, bo na pewno wszystko jest paliwo. Różnice między gaźnikami. To jest gaźnik, który wyjęliśmy od przodu. To jest gaźnik, który wkładamy. W ogóle ten nowy wydaje się być trochę mniejszy. Z jednej strony nie ma tego elementu przyspieszacza tutaj, więc jest troszeczkę inaczej skonstruowany. Na pewno ma większą sprężynę ssania. Układ do linki gazu wydaje się być taki sam. No ale najważniejsza zmiana jest oczywiście na dole gaźnika. Więc tak, od razu widać różnicę. Przede wszystkim gardziel jest dużo większy.
Ta podstawka, ta wkręcana w podstawę praktycznie gaźnika, ma wyżłobione porty na paliwo, które idzie przy wolnych obrotach. I to dobrze, dlatego że ten nie miał i wymagał jeszcze innej podstawki, która jest jeszcze przyczepiona do silnika, która miała wydrożony ten port na paliwo. Tutaj jest po prostu zrobione, rozwiązane to w drugą stronę. No i bardzo dobrze. Więc następna rzecz to jest podstawka, która, jak sobie powiększycie, to zobaczycie, że była robiona tak trochę prowizorycznie. Znaczy prowizorycznie działała, ale musiałem rozwiercić podstawę przy wejściu na śruby i w ogóle móc to przymocować. I tutaj gardziel jest mniejszy niż port w kolektorze ssącym. Od razu widać, że to nie jest gaźnik od tej głowicy, nie jest kompatybilny. Może przez to miałem małe problemy z mieszanką, albo nawet duże problemy z mieszanką, którą bardzo ciężko mi było wyregulować. Więc liczę, że po zmianie gaźnika te moje problemy ustaną. Śruby zatrzymujemy, ponieważ się przydadzą do wkręcenia nowej. Musimy jeszcze odkręcić wąż od odpowietrzania komory zaworowej. No i praktycznie mamy czysty port do instalacji. Zobaczymy, jak to odpali, czy w ogóle odpali. Jak nie, będę musiał przekładać znowu stary gaźnik z powrotem. Istnieje zagrożenie, że nie zdążę po moje materiały na kotlety mielone, a to będzie tragedia. Więc ta podstawka idzie w tą stronę. Ale oczywiście najpierw potrzebujemy uszczelki, więc powinno być wszystko dobrze. Więc tutaj, jak wspomniałem, dokręcam trochę mocniej niż gaźnik do tej podstawy. Chodzi o to, żeby było w miarę szczelne. Nie chcę mieć żadnego wycieku paliwa na gorący silnik. Oczywiście po wymianie gaźnika trzeba będzie zrobić regulację silnika, czyli wyprzedzenia, mieszanki i wszystkiego, co potrzeba, żeby silnik pracował optymalnie. Najbardziej oczekiwany rezultat to jest ładny kolor świec kawowy plus 850, mniej więcej 850 obrotów na biegu jałowym i jakieś 650 obrotów na załączonym biegu, na skrzyni biegów. Więc gaźnik, patrzcie, pasuje idealnie. I teraz możemy przykręcić go do podstawy. Raz z jednej, raz z drugiej, żeby nie przegiąć. Nie chcemy tutaj zbyt dużo siły używać, ale ten gaźnik mi się podoba dużo bardziej. Przede wszystkim nie ma już kombinowania z podstawkami i centrowaniem tamtego starego. Wszystko ładnie pasuje. No jeszcze oczywiście będzie trzeba te krótce przełożyć, ale wygodniej będzie już wkręcać je tutaj, jak gaźnik stoi na podstawie. Dobra, wkręcimy pierwszy kruciec do paliwa. Na czuja wkręcić, tak żeby nie przegiąć i żeby nie uszkodzić gaźnika, dlatego jak się za mocno dokręci, to kopułka może pęknąć. Też wkręcając rurkę do tego krućca, ja sobie przytrzymuję kruciec, tak żeby nie przegiąć z dokręceniem. Więc przytrzymuję sobie kruciec i dokręcam paliwo. No i co oczywiście mówię, dokręcić tak, żeby miedziana rurka troszeczkę się wgięła w kruciec, żeby mieć pewność, że paliwo nie cieknie. Następny kruciec będzie od podciśnienia, który wkręcimy tutaj po boku. No dobra, tutaj też trzeba trafić dobrze na gwint. Oczywiście do regulacji silnika będzie trzeba je odłączyć, ale z drugiej strony przy aparacie zapłonowym podłączymy linkę do pedału gazu, która działa też idealnie, widzę. No i jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest nagrzewanie naszego ssania. Wydaje się być podłączone. I ostatnia rzecz to jest odpowietrzanie komory zaworowej. I teraz tak, tu mamy śrubę regulacji mieszanki, którą wkręcimy na maksa i odkręcimy 1,5 obrotu. Pół, raz, 1,5. To są takie standardowe ustawienia do większości gaźników. No i to by było na tyle z instalacją tego gaźnika. Zaraz odpalimy samochód i sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. No dobra, chwila prawdy. Zobaczymy, czy wystartuje, wszystko jest podłączone i czy nie cieknie.
Dobra, wystartował, ale wydaje się, że albo ma za mało mieszanki. O tak, trochę lepiej. Nie wiem jeszcze jakie ma obroty. Ale niskie, słychać, że ma niskie obroty. Muszę znaleźć lampę stroboskopową, podłączyć i zobaczyć jakie ma obroty aktualnie. Dobra, mamy lampę. Podejrzewam, że będzie go trochę trzeba wyprzedzić, to jest jedna rzecz. Bo mieszankę mu odkręciłem, ale to dużo nie dało, więc dalej miał bardzo niskie obroty. Dobra. Ustawmy sobie kąt na mniej więcej 8 stopni. Tyle nam powinno wystarczyć przy automatycznej skrzyni biegów. Do regulacji kąta mamy 1/2 cala, żeby poluzować aparat zapłonowy. Bardzo niskie obroty. Tak. I zgasł. Mamy śrubkę i trochę przyspieszymy. To bardzo wyciągamy. Więc tak, trzeba będzie podciągnąć śrubę do obrotu. Bardzo lepiej. Dobra, mamy wyciek paliwa. Niedobrze. Więc chyba będziemy musieli przejść na stary gaźnik. No już było tak pięknie. Pytanie, czemu mamy wyciek i skąd? Gdzieś z góry. No nie jest fajnie. Trzeba będzie odkręcić i ustawić, podejrzewam, pływak w środku. Trzeba będzie i tak zdjąć gaźnik. Dobra, musiałem wrócić do starego gaźnika, czyli mamy prowizorkę. Podłączyłem już wszystko z powrotem. Z tym nowym, starym gaźnikiem może być kilka rzeczy nie tak. Znaczy, dwie w sumie. Albo mamy problem tutaj z uszczelką tego popychacza, co jest bardzo możliwe. Widzę, że też była wymieniana. I przez co tutaj się dostaje paliwo, mniej więcej w tym miejscu był wyciek. Lub pływak w środku jest źle ustawiony. Muszę go po prostu wziąć do domu, rozebrać i zobaczyć, czy aby na pewno pływak jest dobrze ustawiony i zrobić inspekcję tej uszczelki. A tutaj ten pływaczek jest trochę dziwny. Zobaczymy. No, stary gaźnik założony. Odpalimy samochód, zobaczymy, jak się da radę. Widziałem, w kolektorze było pełno paliwa, więc był zalany, więc coś tam jest nie tak. Ja podejrzewam, że jednak to jest kwestia tego pływaka, że za dużo paliwa tam poszło. Nie wiem, dopóki nie rozbiorę gaźnika. Na razie mamy część pierwszą, czyli pierwsza próba wymiany gaźnika nieudana. Zobaczmy, czy udało nam się podłączyć poprawnie stary gaźnik.
wszystko wydaje się być płynnie i tak jak powinno. Obroty ok. Więc idziemy po materiały namielone na starym gaźniku. Jeśli cokolwiek z tego było przydatne, to zapraszam do subskrypcji. Będzie więcej takich materiałów. Ze starymi klasykami zazwyczaj nic za pierwszym razem się nie udaje, ale jest to fajna zabawa. Jeśli ktoś lubi majsterkować, lubi oglądać, lubi się czegoś nauczyć, to zapraszam.